Labirynt Światła to cykl materiałów audiowizualnych łączących wypowiedzi wybitnego polskiego operatora, współtwórcy Polskiej Szkoły Filmowej, profesora Jerzego Wójcika z wybranymi fragmentami filmów. Unikalne nagrania poświęcone zagadnieniom związanym ze sztuką obrazu filmowego i historią polskiego kina powstały w czasie pracy nad książką Labirynt Światła, wydaną w 2006 roku w opracowaniu Seweryna Kuśmierczyka. Miasto Sielno! Miasto Sielno! Wysiadajcie! Miasto Sielno! Miasto Sielno! Wysiadajcie! Miasto jest gdzie dostępcie! Woda! Czysty Woda! 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 Ludzka woda! 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 Das war die letzte. Tak się nie robi. Dlaczego? Dlatego. Uwaga! Uczennice, uczniowie, kandydaci, Hej! Daj skosztować! imieniem Emilii Plater wysiadać! Ludzie, zostańcie w tym mieście! Ludzie, zostańcie w tym mieście! Nie lubię spokojnej wody, stawów, nawet jezior. To jest woda, która nie jest moja. Natomiast woda, która ma strumień, każdy strumień i rzeka, która ma energię i moc, to tak. I to przykuwa uwagę. Od stawów się odwracam, a rzeka mnie przyciąga. Po prostu to jest rzecz, która jest, to jest co innego, jak się wejdzie do rzeki i czuje się, jak ona po prostu ze mną postępuje, jak sprawia, że się prawie, że zapadam w piach, jakie są kamienie, bo to wszystko jest wielkim, wspaniałym opowiadaniem. I to jest takie nie widzenie rzeki, tylko to jest taka obecność rzeki. Ten obraz wody o ogromnej sile i po prostu niebywałym żywiole, który potrafi nieść wszystko, co jest na ziemi w okresie powodzi i tę przecudną, krystaliczną czystość, jasność, a jednocześnie wielką energię w momencie, kiedy jest czysta. Ta woda dla mnie zawsze była czymś niesłychanym, a potem to się w filmie zrealizowało w kilku obrazach i myślę, że jest oczywiste, że na przykład Nikt nie woła, sfotografowaliśmy wodę z rybkami. To właściwie nic nie znaczy. To znaczy, że przez jedno tchnienie, uderzenie wiatru, przez sygnał dla nas nieznany, ryby idą w swoim własnym porządku i pierzchają. To jest ważne, że pierzchają, że się czegoś lękają, co dla tego filmu miało ogromne znaczenie przecież. Powiemy jej to wszystko. Nikt nie woła. Scenę bardzo lubię tę scenę w deszczu, jak oni są przy ścianie, osobni od siebie. Na ścianie jest namalowany dom, droga i wszystko jest w deszczu. I ten deszcz, ta woda jest troszkę bliższa śmierci, jest sygnałem śmierci, a jednocześnie jest jakby echem tego, że mogło rodzić, że ta woda mogła rodzić. Jest to taka podwójność. Ja to tak widzę w tej scenie. Nie mówiąc o obecności samego domku nad wodą, która jest w przepływie. Ale ta scena, pamiętam, że ona dobrze brzmiała w takim duchu, jak to ma miejsce w filmie. To wypełnia. Czasami to, co jest deszczem, jak tu w tym momencie, Nikt nie woła, nadaje temu inną przestrzeń. Ta przestrzeń z jednej strony nawiązuje, ta przestrzeń filmowa, architektura tej przestrzeni nawiązuje do naszych przeżyć, a jednocześnie to, co się dzieje, wpisuje się w rzeczywistość, w prawdę. Ta fabularna fikcja wpisuje się w to, co jest rzeczywiste. Wszystko to jest głęboko zakodowane w nasze przeżycie. Odnosimy się do tego obrazu jako do czegoś, co ma
piętno prawdopodobieństwa. Co ona w tym Z wszystkim? tym, że to może być tak, Muszę coś zrobić. że stopień wyżej, jeżeli się interpretuje jeszcze to, co jest żywiołem, to jest to, co po prostu w filozofii prawosławia i w filozofii ikony zwłaszcza brzmi bardzo dobrze, co jest przekładem. To nie chodzi o to, żeby oddać deszcz, ale żeby ukazać wizualny sens tego deszczu. To jest trochę inaczej. Ten deszcz jest integralnie wpisany w sens, który się opowiada. Wtedy on jest poprzez niepodobność podobny. To znaczy on jest tak zinterpretowany, że nie opowiada o deszczu prawdziwym, ale zjawia się tak, jak się zjawia światło w komnacie. Tak jak się zjawia również i deszcz w komnacie. Zjawia się wtedy, kiedy wymaga tego konflikt i sens. I to jest troszeczkę co innego. To jest to, co w niektórych filmach się tylko zdarza, że żywioły wpisują się po prostu nie tylko, że opowiadają o sobie, ale opowiadają, że świat jest żywy i że jest jednością, że to jest jeden organizm. Dla mnie woda uruchamia dopiero świat. Potrafi go dopiero otwierać dla widzialności. Staje się czymś tak jak woda dla kwiatu, dla ziemi, która otwiera się i rodzi, pokazuje swoją potencję, swoją możliwość. Wtedy spotyka wodę. Woda z ziemią dopiero jest całością. I to jest rzecz, która się zjawiała w moich filmach często. I również na przykład w Nikt nie woła pamiętam taką scenę, która mnie zdumiała samego. Kazik potrzebował tam w pewnym fragmencie, potrzebował taką plan szeroki takiego pola, trawy, pastwiska i później mieliśmy tam robić scenę z polem minowym, gdzie tam miny wybuchają. I ja postawiłem kamerę na praktykabla, uniosłem ją wyżej. Mieliśmy przygotowaną wodę, wszystko zaczęliśmy to wszystko pracować na tym i ten obraz był niezadowalający ciągle. Zbliżałem się do ziemi, chcąc ją zobaczyć. Jak woda idzie, to zaczyna się pojęcie jakiejś przestrzeni atmosferycznej, ale nie łąki. To jest co innego. I zbliżałem się tak, że wyrzuciłem jakiś 2-metrowy praktykabel, potem następny jakiś praktykabel, z kilkunastu metrów zszedłem nisko, potem zacząłem się coraz bardziej zbliżać do ziemi, a tam stały ogromne motopompy i wozy strażackie, które emitowały deszcz i sfotografowałem dosłownie 20 albo 30 centymetrów kwadratowych tej łąki i tylko dlatego, że zobaczyłem przez długi obiektyw długiej ogniskowej, zobaczyłem, że rozpylona w powietrzu woda, skraplając się na listkach, formuje dopiero krople i te krople pod swoim własnym ciężarem spływają w dół, uruchamiając liście czy listki. I to był obraz deszczu. Sfotografowałem to Kazik się przyglądał temu, co robię, ale powiedziałem, że teraz jest wszystko to, co trzeba. Zobaczyliśmy na ekranie, byliśmy z tego zadowoleni, a dla mnie to była wielka lekcja. Jak chciałem sfotografować coś, co jest łąką, pojęciem łąki i byłem nastawiony na to, co można nazwać totalem, a skończyło się tym, że sfotografowałem detal, który miał dopiero moc totalu. To jest taka sytuacja, że to jest właśnie dokładnie to jest doświadczenie. To jest opowieść o fraktalach, tylko przez moje przeżycie. Nic nie wiedziałem o fraktalach. Nikt na świecie nie wiedział o fraktalach. Jeszcze fraktale były, tylko ludzie o tym jeszcze nie wiedzieli. A ja to zobaczyłem i zrobiłem. I dopiero jak przyjechałem do domu, do hotelu, to zrozumiałem wielką sprawę tutaj. Co to znaczy odejmowanie i co to znaczy, że można poszukiwać sensu. Że w detalu można odkryć total i że to jest rzecz, która dla mnie była czymś, co mną wstrząsnęło. I to się działo samo.
to się mówi, że nie i w pewnym momencie się to znajduje. Mówi się tak. Nie ma tu procesu rozumowania, że teraz fotografuję bliżej, bo dalej to nie jest to. To nie. To jest tak, jakbym był w przeżyciu. To jest jakby poza myśleniem. To jest kierowanie się tylko intuicją i tak jakby ten aparat sam chciał tam wejść i tę długość zastosować i taki kąt i takie rozpylenie wody, które się skrapla dopiero na liściach. Była to dla mnie duża lekcja. Pamiętam ją do dzisiaj. To są takie chwile, kiedy sytuacja, w której mamy do czynienia z taką prawdziwą obecnością kina, że się na naszych oczach jawi prawdziwa widzialność. Wymordują nas wszystkich. Wszystkich nas wymordują. Wymordują nas. Zygmunt. Jeżeli mnie woła bohater filmu, w pewnym momencie wchodzi do pokoju, który ma pewną widzialność, ale ma czarne ściany i podchodzi do okna, puszcza zasłonę i wchodzi w inne światło, to jest tak zdecydowane, kontrapunktowe uderzenie innych form czerni i światła, które kompletnie inaczej ukazuje jego samego w stosunku do wizerunków, które widzieliśmy fotografowanych blisko rozmaitych ścian, które proponowały w oglądzie również swój czas i swój los. A los tego człowieka był nie wiadomy. Jaki jest los ścian? On trwał. Jaki los będzie tego człowieka? Nic nie wiemy. Ale w tym oglądzie, który był proponowany w rozproszonym charakterze światła, który ukazywał jakby dwie materie tego żywego człowieka, jego twarz i ściany, w pewnym momencie w finale filmu skontrastowały się w mocne uderzenia czerni i świateł i jego twarz ukazała się jako zupełnie inny świat. Precyzuje zupełnie inne myśli, które ma inaczej już formułowane swoje ewentualne przyszłe działania. To długo nie potrwa. To długo nie potrwa. To nie potrwa, wiesz.